Witam Cię w najnowszym filmie dotyczącym serwerów NAS. Jest to kolejny film w długiej już serii właśnie dotyczącej tych zagadnień. Serdecznie zapraszam Cię do materiałów, które zostały już omówione. Natomiast w tym filmie porównamy sobie systemy operacyjne dwóch wiodących producentów, czyli QNAP i Synology, i na dodatek dołożymy sobie porównanie z systemem TrueNAS, który jest otwartym systemem, który możemy zainstalować sobie na samodzielnie budowanym serwerze NAS. W tym filmie nie będzie spisu treści, dlatego że będziemy sobie po prostu pokazywać poszczególne elementy interfejsu tychże systemów i omówimy w miarę dokładnie, czym one się różnią. Serdecznie Cię zapraszam. Na początek muszę dodać, że film ten jest dla mnie szczególnie trudny. Dlatego, że uważam, że takich porównań w ogóle nie powinno się wykonywać. Dlaczego je robię? Dlatego, że wiele lat temu, jak pierwszy raz kupowałem serwer NAS do zastosowań właśnie prywatnie, w domu, nie u klientów, u siebie w domu, to sam nie wiedziałem, co wybrać. Nie wiedziałem, czego spodziewać się po danym systemie i pierwszy mój NAS był po prostu mocno nieudany. Na szczęście, bądź nieszczęście, uległ uszkodzeniu w czasie trwania gwarancji, po prostu przestał działać. Oddałem go, no i odzyskałem pieniądze, mogąc kupić sobie inne urządzenie. Natomiast dzisiaj czasy są takie, jakie są. Wszyscy wymagają już dobrych informacji i szukają ich w internecie, dlatego postanowiłem, że jednak stworzę ten film i porównam w miarę możliwości rzeczy, których nie powinno się porównywać. Niektórzy mogliby powiedzieć, że porównanie tego typu to tak porównanie dwóch samochodów wiodących marek premium, których pozwolę sobie nie wymieniać. I zarówno jeden system, jak i drugi system będzie miał swoich gorących zwolenników i przeciwników. Ja nie będę się stawiał po żadnej ze stron. Nie chcę tego robić, mimo że i tak jestem zwolennikiem jednego z tych systemów, przynajmniej jeśli chodzi o porównanie QNAP i Synology. Natomiast każdy samodzielnie musi sobie zdecydować, który system jest dla niego lepszy. Zacznijmy sobie od najbardziej podstawowej rzeczy, czyli jak wygląda ekran logowania. No to zacznijmy. No i na dzień dobry mamy pokazany ekran logowania systemu QNAP. Jest on pokazany dla urządzenia, które nazywa się w moim przypadku NAS1 i jest to urządzenie zasilane systemem QTS, czyli to są te, nazwijmy to, prostsze urządzenia od firmy QNAP, bo w bardziej rozbudowanych urządzeniach ten system operacyjny może występować w innej formie. Natomiast z drugiej strony jest to urządzenie niezbyt podstawowe, takie powiedzmy rozwiązanie średniopółkowe dla firm, małych firm oczywiście, i będzie tutaj troszeczkę więcej do pokazania. Jeśli chodzi o Synology, to ekran logowania wygląda następująco. I tutaj mamy do czynienia z urządzeniem dość z niskiej półki, później zobaczycie sobie dokładnie, jakie to są modele. Natomiast w tym momencie mogę Wam pokazać właśnie takie modele, bo tymi dysponuję na potrzeby nagrania tego filmu. No i ostatnie, ciężko tu powiedzieć urządzenie, bo tak naprawdę to jest system. To będzie TrueNAS Scale, zainstalowany jako wirtualna maszyna na jednym z moich serwerów z dodanymi oczywiście wirtualnymi udziałami. Będę to komentował w trakcie, więc myślę, że wszystko powinno się wyjaśnić. Ten jeden system się troszeczkę będzie różnił, ponieważ nie będziemy mieli tutaj rzeczywistych elementów, ale wszystko skomentuję w miarę możliwości. Dobrze, to ja teraz przejdę szybko do zalogowania się na tych systemach i zaraz wracamy. Tak jak już wspomniałem,
Oba NASy to urządzenia pracujące produkcyjnie, natomiast TrueNAS to system operacyjny zainstalowany jako wirtualna maszyna na moim serwerze na potrzeby właśnie tego pokazu. No i w związku z tym będziemy tutaj widzieć pewne rzeczy, ja pewne rzeczy będę musiał maskować, natomiast chyba najistotniejsze sprawy będą pokazane, natomiast proszę się spodziewać, że pewna konfiguracja na tych urządzeniach już jest, to nie są czyste, świeżo zainstalowane systemy w wersji takiej, że tak powiem, stokowej od producenta. No i co mamy tutaj? Mamy tutaj QNAP-a, pewne aplikacje, pewne dodatkowe aplikacje. Pulpit, jak widzicie, składa się z pewnych ikon, które tutaj do pewnych aplikacji nas kierują. Mamy tutaj menu główne, oni to nazywają, można powiedzieć, że to jest przyrównanie do menu Start i widzicie też przy okazji od razu model tego urządzenia, jaki mamy zastosowany. Następnie, jeśli chodzi o Synology, również podobnie znów mamy taki jakby pulpit, mamy sobie ikonki, tak jak standardowo otwierają się, co prawda jednym kliknięciem, ale otwierają się, no i mamy menu Start również podobne, chociaż takie po mojemu bardziej przypominające Linuxa, czyli otwiera się nam pełen ekran z ikonami. No i w przypadku TrueNAS-a mamy troszeczkę inną sytuację. Tutaj, jak widzicie, mamy ekran już z pewnymi danymi wyświetlonymi. Nie mamy tutaj ikonek z aplikacjami, natomiast mamy całe menu po lewej stronie, które przypomina już właśnie to menu Start, które jest w innych systemach. No dobrze, no to co jest w tym menu Start? Wracamy z powrotem do QNAP-a. No i zobaczcie sobie sami, mamy tutaj pewne systemowe rzeczy, panel sterowania, jakieś podstawowe aplikacje typu pamięć masowa i migawki, o której za chwileczkę powiemy. No i mamy skróty do aplikacji, które nam się tutaj po kolei będą pojawiać. Czyli technicznie rzecz biorąc, większość rzeczy, które już mamy tutaj na tym naszym pulpicie, natomiast tutaj nam się pojawia w formie menu. Jeśli chodzi o Synology, no to ponownie jakiś tam panel sterowania i dodatkowe aplikacje. Bardzo podobnie, tu idea jest dość podobna, jeśli chodzi o te urządzenia, natomiast jeszcze nie widzimy, jaki to jest model. W TrueNASie, no to już wiele tutaj nie trzeba pokazywać, bo to już widzieliście, czyli mamy kolejne funkcje systemu, jak storage, datasets i tak dalej, wyprowadzone jako konkretne funkcje w menu. Zacznijmy sobie od czegoś, co można by było nazwać panelem sterowania, tak troszeczkę na szybko, a później przejdziemy już do konkretnych aplikacji. Więc panel sterowania tutaj, jak widzicie, wyświetla nam się jako ekran, czy okno, może to będzie lepsza nazwa. Podobnie jak to znajemy z systemów operacyjnych okienkowych, można go powiększać całkowicie jak system operacyjny okienkowy. No i mamy już konkretne informacje, jaki to jest dokładnie system, czy tu jest QTS w konkretnej wersji, jakie to mamy podzespoły sprzętowe, numer seryjny oczywiście ukrywam, no i podstawowe aplikacje, którymi tutaj możemy jakby z systemu zarządzać i to są aplikacje, które są domyślnie na tym systemie. Jeśli chodzi o Synology, no to wejdziemy sobie również w panel sterowania i tutaj znowu dość podobnie. Czyli mamy znów skrót do większości popularnych funkcji, większości konfiguracji. Jak widać, nie ma aktualizacji, ciągle przypomina, że trzeba aktualizację robić, a tutaj aktualizacji nie zrobił. No i mamy w tym momencie przy okazji model. Jak widzicie, to jest dość niski model, ale nie najniższy, dwudyskowy, więc tutaj nie zobaczymy wiele cudów i w miarę aktualny, choć nie najbardziej aktualny system operacyjny DSM od Synology. No i w przypadku TrueNASa tutaj wiele nie zobaczymy, możemy zobaczyć, na czym stoi ten serwer. Tak naprawdę ten serwer jest, ciężko mówić o tutaj, że to jest serwer, no to jest komputer, który pracuje jako serwer z prostym procesorem. No i mamy te podstawowe informacje o tym urządzeniu. Dobrze, teraz przejdźmy sobie do zarządzania dyskami
Jeśli chodzi o QNAP-a, to cała ta funkcjonalność jest ukryta w podaplikacji o nazwie pamięć masowa i migawki, która się nam tutaj zaraz załaduje jako dodatkowe okno. Niestety te aplikacje ładują się w takim tempie, jak się ładują. Nie jest to do końca zawsze zależne od samego procesora, czy od jakichś parametrów sprzętowych, czy też, jak niektórzy w ogóle twierdzą, włożeniu systemu operacyjnego na dysk SSD, bo o tym można by było bardzo długo mówić. W przypadku choćby QNAP-a w ogóle nie istnieje coś takiego. Natomiast no, te aplikacje czasami ładują się szybciej, czasami ładują się wolniej. Oczywiście będzie to zależało od obciążenia komputera, w tym przypadku oczywiście tego serwera, natomiast bywa z tym różnie. Ok, tak wygląda ta aplikacja. Na pierwszy rzut oka mamy tutaj informacje o zainstalowanych napędach. Jak widzicie, w moim przypadku mamy 3 dyski HDD i aż 4 dyski SSD zamontowane. Natomiast wolumin jest tylko jedna pula ułożona dla całego urządzenia. Przejdziemy sobie w dyski. Tu już mamy pewną wizualizację, czyli jak już widzicie, mam wykorzystane 3 kieszenie na dyski 3,5 cala i wszystkie 4 kieszenie na dyski 2,5 cala. Mamy tutaj dokładne urządzenia, mamy informacje o nich, jakie one są. Później możemy sobie przejść do pól. No, tak jak powiedziałem, tutaj jest utworzona jedna pula. Ta pula ma swoje migawki, możemy sobie podglądnąć jej szczegóły. Mamy też w tej puli zastosowany Qtier, którego informacje sobie jeszcze zobaczymy. Mamy też w tym przypadku przyspieszenie z pamięci podręcznej, czyli cache. Jest tutaj takowa funkcjonalność wykorzystana. Ten cache jest dla odczytu i zapisu. Dodatkowo poza Qtierem na 2 dyskach spiętych w RAID 1. Zewnętrzna pamięć masowa też, tutaj mogę pokazać, jest dopięty dodatkowy dysk zewnętrzny przez USB. Nie ma natomiast jakichś zdalnych dysków. Mamy zarządzanie kopiami migawkowymi, replikacjami migawek i tak dalej. Natomiast dodatkowe funkcje typu iSCSI czy Fiber Channel, no w przypadku tego konkretnego urządzenia nie są wykorzystywane. No to teraz zerknijmy, jak wygląda to Synology. Musimy się przenieść do zarządzania przechowywaniem i tutaj jest analogiczna aplikacja, chociaż no, na pierwszy rzut oka wygląda troszeczkę prościej, natomiast troszkę wynika to z samego faktu, że samo to urządzenie jest prostsze, czyli mamy wizualizację 2 kieszeni. Możemy sobie przejść do zakładki pamięć masowa, gdzie mamy już precyzyjniejsze informacje o zastosowanych tutaj ustawieniach, czyli mamy typ RAID 1, oczywiście no na 2 dyskach to ciężko, żeby cokolwiek innego sensownego ustawić. No i mamy jakieś kwestie tworzenia, hotspery i tak dalej, no standardowe urządzenia i ustawienia dla takiego urządzenia. No i sam podgląd nośników, tutaj mamy dyski takie jak wyglądają. No niestety ciężko mi tutaj przedstawić porównywalne ustawienia, natomiast one się tutaj pojawiają w przypadku dodatkowych funkcji. Jeśli chodzi o TrueNAS, no to jeżeli wejdziemy sobie, nazwijmy to może analogiczną aplikację, czyli Storage, no to w tym momencie nie mamy tutaj nic zrobionego, ja nie mam zrobionej żadnej puli, natomiast szybciutko pokażę, jakby to miało wyglądać. Na przykład pula sobie nazwijmy ją Data, przejdziemy dalej, no i tutaj nam się pojawiają możliwości tworzenia takiej puli. Wybieramy sobie layouty specjalnie dla tego urządzenia, z racji, że to jest wirtualne urządzenie, więc mogę Wam coś więcej pokazać. Ja sobie wybiorę RAID Z1.
To jest nazwa zarezerwowana dla ZFS-a, bo takim systemem tutaj się posługujemy. Dlaczego akurat taki? Dlatego, że dołożyłem tu 3 wirtualne dyski na ten cel i one zostaną tu dołożone. Wybiorę sobie Manual Selection i dołożę sobie te dyski 10 GB, oczywiście wirtualne dyski umiejscowione na serwerze, na dodatkowym serwerze, które sobie zapiszę jako główna partycja. W tym momencie RAID 5 prawdopodobnie zostanie, jeśli byśmy mieli porównywać ZFS-a z fizycznymi RAIDami, utworzona. Możemy mieć partycję logowania, możemy mieć partycję spare. Ja sobie utworzę natomiast partycję cache i wybiorę sobie jeden dodatkowy dysk, zaledwie 5 GB, natomiast no w tym przypadku to jest tylko przykład, więc wystarcza i to jest dysk lokalny, dysk SSD na tymże serwerze. No i taką sobie pulę możemy utworzyć. Przejdziemy przez wszystkie kroki i damy sobie utworzenie tej puli. W tym przypadku specjalnie pozwoliłem sobie na tworzenie tej puli z waszym udziałem, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Procedura jest w miarę podobna dla większości systemów NAS, czyli wybieramy sobie dyski główne, wybieramy sobie ewentualnie dyski dla cache'u i temu podobne. Wszystko zależy od tego, jaki to będzie NAS, jakiego producenta, z jakim systemem plików będzie on pracował. Efekt naszych prac widzicie, czyli mamy stworzoną już pulę, która ma pewne swoje właściwości. Tutaj w ZFS-ie, takim pełnym ZFS-ie, tutaj można bardzo wiele dodatkowych rzeczy skonfigurować. Tych dysków dodatkowych może być bardzo wiele. Natomiast w tym przypadku my zrobiliśmy najprostszą wersję, tak jak wspomniałem. Jest to tylko wirtualizacja, więc nie ma tu jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy z mojej strony. Dobrze, przechodzimy dalej. Następną aplikacją, która by nas zainteresowała, to aplikacja dotycząca konfiguracji sieci. No i tutaj znowu przykład dla tego urządzenia. Mamy overview i tutaj, jak widzicie, ja wykorzystuję 3 porty. Może dokładniej sobie zobaczymy to jako interfejsy. No i mam tutaj te 3 porty wykorzystane, 2 porty 2,5 gigabitowe, które tutaj widzicie są wykorzystywane na potrzeby połączeń, no w tym przypadku z różnymi urządzeniami, natomiast port 10 gigabitowy łączy się tak naprawdę z routerem głównym i są tutaj zastosowane pewne VLANy. Drugi port 10 gigabitowy używany nie jest. Mamy wirtualny switch, którego tutaj nie skonfigurowano, serwerów DHCP również i tak naprawdę całej reszty konfiguracji również nie mamy. Jest to zwykły serwer NAS, który nie realizuje niepotrzebnych dodatkowych funkcji. Jeśli chodzi o Synology, jego konfigurację sieciową, to przejdziemy sobie tutaj do panelu sterowania i sieci. Jak widzicie, to w różnych systemach jest w różnych miejscach. No i tutaj co możemy zrobić? No, ustawiamy sobie pewne informacje do bramy, interfejsy również. Tutaj jak widzicie są jako lista, w tym przypadku są 2 interfejsy LAN. Możemy również zrobić sterowanie ruchem, trasy i tak dalej. Bardzo podobne ustawienia, troszeczkę inaczej zwizualizowane. No i w przypadku TrueNAS-a tutaj sobie znajdujemy zakładkę Network. No i w przypadku akurat tego konkretnego urządzenia mamy tutaj tylko jeden interfejs, który ma adres przypisany. Mamy konfigurację globalną, trasy statyczne. Podobne rzeczy możemy skonfigurować. Można by nawet przyjąć, że troszeczkę więcej w zależności od tego, czy głębiej pogrzebiemy, czy też nie.
Kolejnym aspektem, który sobie zobaczymy, to zarządzanie folderami udostępnionymi, czyli naszymi udziałami, które będziemy wykorzystywać w naszej sieci. I w QNAP-ie otwieramy sobie takowe foldery. No i mamy tutaj listę udostępnionych folderów. W moim przypadku oczywiście muszę ją wyszarzyć, żeby tych nazw nie było. Natomiast widzimy tutaj na przykład przełączniki od Coutiera, który jest zarezerwowany dla tejże marki. Możemy edytować właściwości, zmienić ustawienia, odświeżyć informacje o udostępnionych zasobach. Dodać oczywiście, zmienić uprawnienia dla konkretnych użytkowników. Jeśli chodzi o Synology, to mamy folder współdzielony, tak się to nazywa tutaj, i mamy tutaj odpowiednie foldery. Troszeczkę te informacje na początku mniej ich jest, natomiast możemy sobie rozszerzyć i pewne rzeczy podglądnąć, podobnie utworzyć, edytować, czy też zmienić uprawnienia do danego folderu. W przypadku TrueNAS-a tutaj nie będziemy mieli nic udostępnionego, dlatego że też nie mamy żadnej partycji utworzonej, tak jak tutaj poprzednio. Tak jak poprzednio ustawienia tutaj pokazuje na żywo. Dodamy sobie taką partycję, również nazwiemy sobie ją data, może part jako partition, i nie będziemy tu specjalnie grzebać w tych ustawieniach, bo to nie jest kurs konfigurowania TrueNAS-a. Stworzyliśmy sobie takie właśnie w tym momencie partycje. No i tu mamy uprawnienia. No i zrobimy sobie może Windowsowskie. Właściwie to SMB w tym momencie jest używane przez większość. Wejdziemy sobie w Data Part. Tutaj będziemy chcieli sobie stworzyć nasz albo udostępnić tenże katalog. Ja sobie tutaj dam save. Muszę włączyć. I konfiguracja uprawnień. No też ponownie nie chcę przez to przechodzić, bo tutaj nie pokazałem tego w przypadku poprzednich systemów, żeby tego nie przedłużać. Każdy system się cechuje pewnymi ustawieniami. Jedne mają to ciekawiej rozwiązane, inne mniej ciekawie. Trzeba sobie przez to przejść, przegryźć się z tym. Ja generalnie uważam, że może w tych systemach typu QNAP i Synology jest to dużo bardziej logiczne niż w tych otwartych systemach. Pewnie dla początkujących użytkowników raczej bym to polecał. No i dalej, zrobimy sobie teraz takie szybkie przejście przez panel sterowania. W tym przypadku, jeśli chodzi o QNAP, to mamy pewne ustawienia ogólne tego urządzenia, zmienianie takich podstawowych ustawień. Tutaj są skróty do aplikacji, które używaliśmy, jeśli ustawienia bezpieczeństwa, ustawień związanych ze sprzętem, z aktualizacjami i tak dalej. Bardzo standardowe rzeczy, których możemy się spodziewać w systemie operacyjnym. Kwestia uprawnień, tutaj będziemy mówili o użytkownikach, jakie są w systemie, o komputerach podłączonych, folderach udostępnionych. Także kwestia kontrolera domeny, bo QNAP ma funkcję kontrolera domeny, a także klienta domeny Windows oraz usługi plików. Jak widzicie, tu już pewne usługi mamy wylistowane. Menu, które już widzieliśmy, czyli sieć i przełącznik, ale także dodatkowe usługi, które możemy konfigurować i aplikacje. Tu mamy aplikacje takie standardowo instalowane na serwerze NAS, natomiast dodatkowe aplikacje za chwileczkę pokażemy, jeśli chodzi o menu aplikacji. Teraz przejdziemy sobie do Synology i podobne porównanie. Tutaj też sobie wyświetlimy to może w ten sposób, czyli to, co widzieliśmy, konfiguracja folderów udostępnionych, usług plików,
Podobnie grup użytkowników, domeny, również tutaj może od razu wejdę w to, możemy dołączyć do domeny dostępów zewnętrznych, ustawień sieci, bezpieczeństwa terminali, to też widzieliśmy, to tutaj nie ma nic nowego. To jest bardzo porównywalne. Logowania sprzętu, zasilania urządzeń zewnętrznych, aktualizacji itd., itd. To jest dla mnie bardzo porównywalne i jak już to wspomniałem, albo próbowałem wspomnieć, ciężko te systemy porównywać na zasadzie, który jest gorszy, który jest lepszy, bo one są bardzo do siebie zbliżone, choć inaczej poustawiane, inaczej zrobione, w pewnych wymiarach lepsze bądź gorsze, ale realizują w większości te same funkcjonalności. No i TrueNAS, który jest zdecydowanie od nich inny. Zarządzamy sobie tutaj oczywiście, co już widzieliście, storage'em, datasetami, uprawnieniami, co żeśmy sobie przed chwilką zrobili, ochroną danych. Nie będziemy tutaj w to wchodzić, ale tutaj mamy dużo dodatkowych rzeczy. Uprawnieniami, jak widzicie, nam się podgrupa czy podmenu otwiera. Mamy wirtualizację. No tego nie miałem możliwości Wam pokazać w przypadku QNAP-a i Synology, ponieważ to były urządzenia, które tej wirtualizacji nie wspierały, więc nie było takiej możliwości. I mamy aplikację, co pokażemy sobie za chwilę w pozostałych systemach i ustawienia systemu. Można by było powiedzieć, że na pierwszy rzut oka tych ustawień jest mniej. Pewnie i tak, pewnie i troszeczkę mniej, bo mniej jest domyślnie instalowanych, natomiast czy ta funkcjonalność jest mniejsza, to jest mocno dyskusyjne. Dobrze, no i przejdziemy sobie do jeszcze jednej rzeczy, właściwie już na sam koniec tego filmu, ponieważ nie chcę go przeciągać, każdy oczekuje od swojego serwera NAS innych funkcjonalności i tak naprawdę moglibyśmy o tych funkcjonalnościach mówić nieskończoność, doinstalowywać dodatkowe aplikacje. Nie widzę tutaj większego sensu. I tutaj mam to, co chcę Wam pokazać, to centrum aplikacji, czy jak to będziemy zwać w różnych systemach. Akurat w QNAP nazywa się to App Center. I znowu niestety musimy poczekać, mimo że to wcale nie jest zbyt słabe urządzenie, to musimy na pewne rzeczy czekać. No i tutaj mamy aplikacje, mamy podzielone na różne grupy. Możemy sobie te aplikacje instalować, odinstalowywać. Znamy te tajniki choćby z telefonów komórkowych. Podobnie to działa. Niektóre aplikacje wyskakują nam choćby jako dodatkowa aplikacja, gdzieś to na pulpicie otwiera nam się okno, czy też aplikacje jak iDrive, która jest nowym oknem, zupełnie nowym oknem w przeglądarce i z tamtej pozycji sobie ją konfigurujemy. Jeśli chodzi o Synology, to tą aplikację, która zarządza nam dodatkowymi aplikacjami, tutaj nazywamy centrum pakietów. No i mimo, że tu teoretycznie procesor jest słabszy, to załadowało się szybciej, natomiast też swoją drogą ten NAS nie jest w tym momencie obciążony w porównaniu z tym QNAP-em, który cały czas coś tam robi. W tle również mamy całą masę aplikacji, które tutaj są do zainstalowania. No jak widzicie, tutaj mało co jest zainstalowane, ale rzeczywiście to urządzenie pracuje czysto jako serwer NAS, praktycznie nic innego nie robi. No i jeśli chodzi o TrueNAS-a, to mamy tutaj również menu Apps. No i możemy sobie sprawdzić te dostępne aplikacje, jakie nam się tutaj wyświetlają. Tych aplikacji generalnie jest trochę mniej, natomiast są, jak najbardziej są dość ciekawe i możemy sobie je instalować. Oczywiście na tym wszystkim nie koniec. Możemy sobie instalować na naszym urządzeniu dowolne aplikacje, albo właściwie dowolne usługi. Wystarczy, że skorzystamy z kontenerów. I kontenery instalujemy tak jak na każdym innym systemie operacyjnym, mając do tego odpowiednie oprogramowanie. To oprogramowanie instalujemy oczywiście jako aplikację ze sklepu. I takową obsługuje nam zarówno QNAP, jak i Synology i pewnie większość systemów instalowanych na naszych urządzeniach. Jeśli jest nam mało, no to możemy sobie
zainstalować maszynę wirtualną. Maszynę wirtualną z dowolnym właściwie systemem operacyjnym, przydzielić jej dowolne zasoby i robić na niej żywnie, co nam się podoba. Oczywiście, ku temu potrzebujemy odpowiednich zasobów sprzętowych, na przykład umożliwiających wirtualizację na potrzeby właśnie maszyn wirtualnych. Nie mam jak Wam pokazać tego, jak wygląda to w przypadku systemu QNAP i Synology, ponieważ prywatnie nie posiadam urządzeń umożliwiających wirtualizację, a daleko mi od tego, by nagrywać film na urządzeniach należących na przykład do moich klientów. Natomiast pokażę Wam, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o TrueNAS. Zobaczcie proszę, sytuacja jest banalnie prosta. Mamy menu związane z wirtualizacją, które mam właśnie otwarte i dodajemy sobie maszynę wirtualną. Wybieramy sobie system operacyjny, może być to nawet Windows, aktywujemy bądź nie Hyper-V, nadajemy temu nazwę odpowiednią, opis, wybieramy zegar i całą masę innych ustawień, łącznie z hasłem. Możemy wybrać ustawienia procesorów, nadać mu ilość wirtualnych CPU, ilość rdzeń na CPU, wątków i tak dalej, ustawienia, jeśli chodzi o pamięć RAM, jaka będzie udostępniona, również dyski utworzyć odpowiednie, przypiąć odpowiednie dyski, no i tak dalej. Tutaj interfejsy sieciowe, ustawienia GPU i większość tutaj ustawień znanych ze standardowych systemów służących do wirtualizacji. Tutaj już prędzej sugerowałbym może, że ma to sens takie coś, bo rzeczywiście zainstalujemy sobie tego TrueNAS-a na jakimś fizycznym serwerze. Natomiast, tak jak już wspominałem w poprzednich częściach, ja nie jestem specjalnym zwolennikiem do używania NAS-a jako serwer maszyn wirtualnych. Dlaczego? Tłumaczyłem. Chodzi tutaj o to, że choćby nasze zasoby sprzętowe nie są tak bardzo elastyczne, czy są właściwie trochę droższe, niż gdybyśmy mieli serwer dedykowany właśnie w kierunku maszyn wirtualnych. Ja tak zwolennikiem tego nie jestem i ja tego nie używam. Nawet bardzo rzadko stosuję kontenery na serwerach NAS, dlatego że podobnie jak poprzednio, wolę użyć tego na dodatkowym serwerze. Dodatkowy serwer możesz kupić jako urządzenie bardzo drogie, nowe, dedykowane, Della, HP i tak dalej. Ale możesz też użyć urządzenia, które tak naprawdę jest starszym komputerem, czy też nawet nowym komputerem, ale zwykłym komputerem, który będzie realizował dla Ciebie odpowiednie zadania. Wszystko oczywiście zależy od tego, jakie Ty masz oczekiwania, jak bardzo istotna jest dla Ciebie pewność pracy tego urządzenia i tak dalej. Więcej na temat budowy serwerów NAS i też również troszeczkę powiem o serwerach usług, powiem w dedykowanym do tego filmie. Link do niego oczywiście pojawi się w opisie i w karcie u góry. Natomiast w przypadku tego filmu już więcej wątku rozwijał nie będę. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że on Ci się podobał. Oczywiście nie podjąłem tutaj wszystkich tematów związanych z różnicami między systemami serwerów NAS. Ciężko porównywać, tak jak powiedziałem, te systemy. Ciężko wskazać każdy z osobna aspekt. O, tutaj jest taka funkcja, a tutaj jej nie ma. Bo jest tych funkcji bardzo, bardzo wiele i musimy się liczyć z tym, że nie da się tego wszystkiego porównać. Natomiast jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem na początku filmu i mówiłem w poprzednich filmach. Jeżeli porównujemy systemy typu QTS od QNAP czy DSM od Synology, to są systemy bardzo dojrzałe, umożliwiające skonfigurowanie wszystkich podstawowych rzeczy i ciężko wyszukiwać pomiędzy nimi różnic. Te różnice oczywiście są, ale one nie są na poziomie istotnym. Jeżeli
te różnice, które pomiędzy tymi systemami według Ciebie są istotne, to może tak naprawdę nie potrzebujesz do końca NAS-a, tylko serwer, bo te podstawowe funkcje dotyczące NAS-a są w obu urządzeniach idealnie realizowane. Natomiast jeśli chodzi o funkcje dodatkowe w innych systemach, ja tu prezentowałem TrueNAS, oczywiście konkurencja dla TrueNAS-a jest potężna, to tutaj różnic może być więcej i ciężko właściwie je porównywać, czy ciężko tworzyć film porównujący te wszystkie różnice. Jeżeli potrzebujesz zbudować własnoręcznie NAS, chcesz zobaczyć te różnice, to nic lepszego nie mogę Ci zaproponować. Weź, zainstaluj. To są w większości darmowe systemy albo z możliwością przetestowania. Porównaj, sprawdź wydajność, czy Ci to pasuje, czy nie. To będzie najlepszy test, dużo lepszy, chociaż wymagający Twojego czasu, niż oglądnięcie filmiku, który niekoniecznie zaprezentuje to, co właściwie chcesz porównać. Ok, jeszcze raz dziękuję za oglądnięcie tego filmu. Jeśli on Ci się podobał, proszę kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Nie dość, że dostaniesz aktualne informacje o nowo udostępnionych filmach, to wspomożesz moją pracę, choćby motywując mnie do nagrywania kolejnych filmów. Możesz też zaglądnąć do opisu. W opisie są linki i opisy do polecanych przeze mnie produktów. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmie.